Historia zwykle zapamiętuje zbrodniarzy. Znacznie rzadziej pamięta ludzi, którzy po wojnie poświęcili życie, by udowodnić ich winę. Jan Zen należał właśnie do nich. Żeby zrozumieć, dlaczego właśnie Jan Zen odegrał tak ważną rolę w ściganiu nazistowskich zbrodniarzy, trzeba cofnąć się o kilkadziesiąt lat. Jan Zen urodził się 22 kwietnia 1909 roku w Tuszowie Małym, niedaleko Mielca. Wywodził się z rodziny niemieckich osadników, którzy przybyli do Galicji pod koniec XVIII wieku w ramach kolonizacji józefińskiej prowadzonej przez cesarza Józefa II. Choć jego przodkowie byli Niemcami, Zen dorastał już w polskim środowisku i całe swoje życie związał z polskim państwem oraz jego wymiarem sprawiedliwości. Nic nie wskazywało na to, że w przyszłości stanie się jednym z najwybitniejszych polskich śledczych XX wieku. Po ukończeniu szkoły rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był to jeden z najlepszych wydziałów prawa w kraju, kształcący przyszłych sędziów, prokuratorów i adwokatów. W 1933 roku ukończył studia i rozpoczął aplikację sędziowską. To właśnie wtedy trafił pod opiekę człowieka, który wywarł ogromny wpływ na jego późniejszą pracę. Był nim krakowski sędzia śledczy Marian Restorff. Restorff uchodził za jednego z najwybitniejszych sędziów śledczych swoich czasów. Nie wierzył w wymuszanie zeznań, nie szukał szybkich rozwiązań. Uważał, że dobry śledczy powinien przede wszystkim umieć obserwować, łączyć fakty, analizować dowody i cierpliwie dochodzić do prawdy. Młody Jan Zen szybko przyswoił tę filozofię. To właśnie u boku Restorffa nauczył się prowadzenia nowoczesnego śledztwa. Takiego, w którym najważniejsze są nie przypuszczenia, ale fakty. W 1937 roku zdał egzamin sędziowski i został asesorem w oddziale śledczym Sądu Okręgowego w Krakowie. Już wtedy wyróżniał się niezwykłą dokładnością. Interesował się kryminalistyką. Śledził rozwój nowych metod zabezpieczania śladów. Doskonale rozumiał, że miejsce zbrodni potrafi opowiedzieć własną historię. Trzeba tylko umieć ją odczytać. Ta wiedza miała wkrótce okazać się bezcenna, bo zaledwie 2 lata później wybuchła II wojna światowa, a Jan Zen stanął przed wyborem, który zadecydował o całym jego dalszym życiu. 1 września 1939 roku wszystko się zmieniło. Niemcy napadły na Polskę. 6 września 1939 roku wojska niemieckie wkroczyły do Krakowa. Dla Jana Zena oznaczało to nie tylko przerwanie dobrze zapowiadającej się kariery. Jako prawnik stanął przed wyborem. Mógł pozostać w zawodzie i zajmować się sprawami, którymi niemiecki wymiar sprawiedliwości nie był zainteresowany. W praktyce oznaczało to jednak pracę pod kontrolą okupanta. Dla człowieka o niemieckim nazwisku mogło to również oznaczać naciski na podpisanie Volkslisty. Zen nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Zrezygnował z dalszej pracy w sądownictwie. Zatrudnił się jako sekretarz w prywatnym przedsiębiorstwie. Była to spokojniejsza praca, ale dawała mu coś znacznie cenniejszego – niezależność. Przez całą okupację pozostawał poza niemieckim wymiarem sprawiedliwości. Nie przypuszczał wtedy, że doświadczenie zdobyte przed wojną wkrótce okaże się bezcenne. W styczniu 1945 roku sytuacja na froncie zmieniła się całkowicie. Armia Czerwona rozpoczęła wielką ofensywę. 19 stycznia Niemcy opuścili Kraków. 27 stycznia żołnierze 60. Armii I Frontu Ukraińskiego wkroczyli do Auschwitz. Świat zaczął odkrywać skalę zbrodni, jakiej wcześniej nie potrafił sobie nawet wyobrazić. Ruiny komór gazowych, magazyny pełne rzeczy należących do zamordowanych więźniów, setki tysięcy dokumentów i tysiące świadków. Było jasne, że sprawców trzeba będzie odnaleźć. Ale najpierw należało zabezpieczyć dowody. Jan Zen niemal natychmiast wrócił do pracy. Już miesiąc po wyzwoleniu Krakowa zgłosił się do Sądu Okręgowego. Nie szukał spokojnej posady. Zgłosił gotowość do prowadzenia najtrudniejszych śledztw. 6 kwietnia 1945 roku został członkiem Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce.
Przed komisją postawiono zadanie bez precedensu. Miała udokumentować zbrodnie popełnione przez III Rzeszę, zgromadzić materiał dowodowy, przesłuchać świadków, odnaleźć sprawców i doprowadzić do postawienia ich przed sądem. Nie było podręczników, nie było wcześniejszych doświadczeń. Nikt wcześniej nie prowadził śledztwa dotyczącego zbrodni popełnionych na tak niewyobrażalną skalę. Jednym z pierwszych i najważniejszych zadań komisji było zbadanie byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau oraz zabezpieczenie wszelkich dowodów zbrodni. Przed śledczymi nie stało zwykłe miejsce zbrodni. Przed nimi znajdował się największy niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady. Miejsce, w którym zamordowano ponad 1 milion ludzi. Jan Zen doskonale rozumiał, że rozpoczął się wyścig z czasem. Każdy dzień działał na niekorzyść śledczych. Ślady znikały. Dokumenty mogły zostać zniszczone. Ocaleni opuszczali obóz, próbując wrócić do normalnego życia. Trzeba było działać natychmiast. Rozpoczęły się setki godzin przesłuchań ocalałych więźniów. Wielu z nich znajdowało się w skrajnie ciężkim stanie. Byli skrajnie wycieńczeni, chorzy. Często nie mogli jeszcze samodzielnie funkcjonować. Mimo to starali się odtworzyć każdy szczegół. Ich wspomnienia stawały się jednym z najważniejszych elementów przyszłych procesów. Równocześnie prawnicy, technicy i biegli prowadzili szczegółowe oględziny całego obozu. Fotografowali budynki, zabezpieczali ślady, gromadzili dokumentację. Opisywali każdy odnaleziony przedmiot. Nic nie mogło zostać pominięte. Jan Zen wiedział, że nawet najmniejszy fragment dokumentu może kiedyś przesądzić o winie któregoś z nazistowskich zbrodniarzy. Dlatego wielokrotnie apelował do Ministerstwa Sprawiedliwości o jak najszybsze zabezpieczenie terenu byłego obozu. Nie wszystkie jego apele przynosiły jednak oczekiwany skutek. W pierwszych miesiącach po wyzwoleniu dochodziło do grabieży i dewastacji. Sowieci urządzali nawet potańcówki na dachu jednego z krematoriów. Cenna dokumentacja była masowo wywożona do Związku Radzieckiego lub wyrzucana na poobozowe gruzowisko. Akta obozowe wydobywano dosłownie ze śmietników i kloak. Dla wielu były to tylko stare dokumenty. Dla Jana Zena były to dowody. Dowody, które pewnego dnia miały przemówić przed sądem w imieniu tych, którzy już nigdy nie mogli złożyć własnych zeznań. Po oczyszczeniu, posegregowaniu i szczegółowej analizie dokumentów nadszedł czas na kolejny etap. Trzeba było odnaleźć ludzi odpowiedzialnych za te zbrodnie i postawić ich przed sądem. To okazało się znacznie trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Wielu nazistowskich funkcjonariuszy celowo oddawało się w ręce wojsk amerykańskich lub brytyjskich. Liczyli, że unikną ekstradycji do Polski. Doskonale wiedzieli, że właśnie tutaj popełnili swoje największe zbrodnie i właśnie tutaj mogli zostać skazani. Część z nich rzeczywiście uniknęła odpowiedzialności. Wraz z początkiem zimnej wojny niektórzy dawni funkcjonariusze III Rzeszy stali się użyteczni dla zachodnich wywiadów. Otrzymali ochronę. Jednym z najbardziej znanych przykładów był generał SS Heinz Reinefeld, dowódca odpowiedzialny za rzeź Woli podczas Powstania Warszawskiego. Mimo ogromu popełnionych zbrodni nigdy nie został skazany. Zamiast tego zrobił karierę polityczną w Republice Federalnej Niemiec. Przez wiele lat był burmistrzem miasta Westerland na wyspie Sylt. Nie wszyscy mieli jednak tyle szczęścia. Amerykanie i Brytyjczycy zgodzili się na współpracę z polskimi śledczymi. W lutym 1946 roku powołano Polską Misję Wojskową Badania Niemieckich Zbrodni Wojennych. W jej skład weszli wojskowi oraz cywilni prawnicy. Wśród nich znalazł się również Jan Zen. Pod koniec marca misja dotarła do okupowanych Niemiec. Jej członkowie zostali podzieleni na 2 zespoły. Przeglądali tysiące dokumentów, przygotowywali wnioski ekstradycyjne. Odwiedzali obozy jenieckie i tropili ludzi odpowiedzialnych za największe zbrodnie III Rzeszy. Efekty przyszły szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Do Polski sprowadzono Artura Greisera,
namiestnika Rzeszy w kraju Warty, Ludwiga Fischera, gubernatora dystryktu warszawskiego. 30 marca 1946 roku obaj wylądowali na warszawskim Okęciu. Niespełna 2 miesiące później przyleciał kolejny transport. Był w nim Józef Bühler, najbliższy współpracownik Hansa Franka. Był również Rudolf Hess, pierwszy komendant KL Auschwitz. 3 dni później do Polski sprowadzono także Amona Gyta, komendanta obozu w Płaszowie. Ludzi odpowiedzialnych za śmierć dziesiątek, a w niektórych przypadkach setek tysięcy osób. Teraz ich los miał zależeć od zgromadzonych dowodów i od ludzi prowadzących śledztwo. Jednym z nich był Jan Zen. Podczas przesłuchań stosował metodę, która znacząco różniła się od tego, czego spodziewali się więźniowie. Nie krzyczał, nie zastraszał, nie próbował wymuszać zeznań. Każdy z oskarżonych otrzymywał pojedynczą celę. Do dyspozycji miał biurko, papier, ołówki. Na życzenie także prasę i książki. Nie był to przejaw pobłażliwości. Była to przemyślana strategia. Zen wiedział, że człowiek traktowany spokojnie częściej zaczyna mówić, a kiedy zaczyna mówić, coraz trudniej zatrzymać lawinę wspomnień. Perfekcyjna znajomość języka niemieckiego oraz kultura osobista Jana Zena sprawiały, że nawet najbardziej zatwardziali zbrodniarze z czasem zaczynali odpowiadać coraz szczerzej. To właśnie dzięki tej metodzie udało się uzyskać jedne z najważniejszych zeznań w powojennej historii. Metoda Jana Zena przyniosła rezultaty. Jednym z ludzi, którzy zaczęli składać obszerne wyjaśnienia, był Rudolf Hess, były komendant KL Auschwitz. Podczas pobytu w krakowskim więzieniu spisał swoje wspomnienia. Nie były to jednak zwykłe wspomnienia. Było to jedno z najważniejszych świadectw dotyczących funkcjonowania Auschwitz, jakie kiedykolwiek powstały. W 1956 roku wspomnienia ukazały się drukiem ze wstępem Jana Zena. Publikacja odbiła się szerokim echem. Po raz pierwszy świat otrzymał tak szczegółowy opis działania największego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady, napisany przez człowieka, który nim kierował. Co ciekawe, sam Hess zakwestionował rozpowszechnianą po wojnie liczbę 4 milionów ofiar Auschwitz. Szacował, że liczba zamordowanych wyniosła około 1,5 miliona osób. Współcześni historycy szacują, że ofiar było około 1,1 miliona. Choć Hess mylił się w swoich wyliczeniach, jego relacja okazała się jednym z najważniejszych źródeł do badań nad historią Auschwitz. Dzięki pracy Jana Zena polscy śledczy zdobyli również inny, bezcenny materiał dowodowy. Był nim słynny Dziennik Hansa Franka. Dokument zawierający zapisy narad najwyższych władz generalnego gubernatorstwa stał się jednym z kluczowych dowodów wykorzystywanych podczas procesów niemieckich zbrodniarzy wojennych. Z czasem sytuacja polityczna zaczęła się jednak zmieniać. Dotychczasowi alianci stawali się przeciwnikami. Rozpoczynała się zimna wojna. Dla wielu nazistowskich zbrodniarzy oznaczało to niespodziewaną szansę. Niektórzy zaczęli współpracować z zachodnimi wywiadami, inni zdołali uniknąć odpowiedzialności i rozpoczęli nowe życie. Jan Zen nie miał na to wpływu. Robił jednak wszystko, by zgromadzone przez niego dowody nie pozwoliły zapomnieć o popełnionych zbrodniach. I właśnie tym zajmował się przez kolejne lata. Nie tylko podczas głośnych procesów, również w setkach znacznie mniej znanych śledztw. Badał miejsca egzekucji, ustalał przebieg pacyfikacji polskich wsi. Identyfikował sprawców pojedynczych mordów. Żmudna praca, często pozbawiona rozgłosu. Ale to właśnie dzięki niej udało się udokumentować tysiące niemieckich zbrodni popełnionych na ziemiach polskich. Do dziś historycy i prokuratorzy korzystają z materiałów, które pozostawił po sobie Jan Zen. Mimo że Jan Zen funkcjonował w realiach Polski Ludowej i zajmował stanowiska o ogromnym znaczeniu, nigdy nie pozwolił, by jego autorytet wykorzystano do celów politycznych. Doskonale wiedział, że od ludzi jego pokroju oczekiwano nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale również lojalności wobec oficjalnej propagandy. On wybrał inną drogę. Stanowczo odmówił poparcia swoim autorytetem kłamstwa katyńskiego, które odpowiedzialnością za zamordowanie polskich oficerów obarczało Niemców. Była to decyzja wymagająca odwagi. Jeszcze większym świadectwem jego postawy było jednak to, co wydarzyło się później.
Jan Zen odegrał istotną rolę w ukryciu i ocaleniu tzw. archiwum Jana Robla. Był to zbiór dokumentów jednoznacznie wskazujących, że za zbrodnię katyńską odpowiadał Związek Radziecki. Materiały te miały ogromne znaczenie. Gdyby trafiły w ręce władz, mogły zostać bezpowrotnie zniszczone. Dlatego podjęto decyzję o ich ukryciu. Dokumenty schowano w budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ulicy Westerplatte 9 w Krakowie. Przez wiele lat pozostawały tam w ukryciu. Jan Zen doskonale wiedział, jaką wartość przedstawiają. Nie tylko jako materiał historyczny, przede wszystkim jako dowód. Dowód, którego nie wolno było utracić. Przez wiele lat kierował Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Dziś placówka nosi jego imię. To symboliczne przypomnienie o człowieku, który przez całe życie wierzył, że rzetelnie zabezpieczone dowody są silniejsze od polityki, propagandy i przemijających ideologii. Pod koniec lat 50. Jan Zen stanął przed kolejnym wyzwaniem. Tym razem nie chodziło już o polskie procesy. Ściganie nazistowskich zbrodniarzy miało wkroczyć na zupełnie nowy etap. W Republice Federalnej Niemiec prokurator generalny Hessi, Fritz Bauer, postanowił doprowadzić do rozliczenia sprawców Auschwitz przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości. Problem polegał na tym, że RFN nie utrzymywała wówczas stosunków dyplomatycznych z Polską. Oficjalna współpraca była praktycznie niemożliwa. Bauer wiedział jednak, że najcenniejsze materiały dotyczące Auschwitz znajdują się właśnie w Polsce. Dlatego zwrócił się do człowieka, którego uważał za jednego z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie, do Jana Zena. Polski prawnik poleciał do Frankfurtu nad Menem jako osoba prywatna. Zabrał ze sobą dokumenty, które miały ogromne znaczenie dla prowadzonego śledztwa. To jednak nie wszystko. Zen uzyskał zgodę władz PRL, aby niemieccy sędziowie i prokuratorzy mogli przeprowadzić wizję lokalną na terenie byłego obozu Auschwitz. Dzięki temu zachodnio-niemiecki wymiar sprawiedliwości zdobył materiał dowodowy, który odegrał istotną rolę podczas drugiego procesu oświęcimskiego we Frankfurcie. Był to kolejny dowód na to, że dla Jana Zena najważniejsza była prawda. Niezależnie od granic, niezależnie od polityki i niezależnie od tego, po której stronie żelaznej kurtyny znajdowali się jego rozmówcy. Niestety nie było mu dane zobaczyć końca tej historii. W nocy z 11 na 12 grudnia 1965 roku Jan Zen zmarł nagle w hotelu Rex we Frankfurcie nad Menem. Miał zaledwie 56 lat. Od wielu lat zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Był również nałogowym palaczem. Na krakowskim cmentarzu rakowickim żegnały go tłumy. Odszedł człowiek, który przez całe życie walczył o to, by największe zbrodnie XX wieku zostały nie tylko zapamiętane, ale przede wszystkim udowodnione. Bo Jan Zen doskonale rozumiał, że pamięć jest ważna, ale w sądzie pamięć nie wystarcza. Potrzebne są dowody. To właśnie dlatego poświęcił życie ich odnajdywaniu, zabezpieczaniu i analizowaniu. Dzięki jego pracy przed sądem stanęli ludzie odpowiedzialni za jedne z najstraszniejszych zbrodni w historii. A materiały, które pozostawił po sobie, do dziś pozostają fundamentem badań nad niemieckimi zbrodniami wojennymi. Paradoksalnie, nazwiska wielu nazistowskich zbrodniarzy są dziś znacznie bardziej rozpoznawalne niż nazwisko człowieka, który pomógł ich osądzić. A przecież to właśnie Jan Zen sprawił, że tysiące dokumentów, zeznań i dowodów nie zostało zapomnianych. I to dzięki ludziom takim jak on, historia mogła zostać opowiedziana nie przez sprawców, ale przez fakty.